Siemaneczko, w tym materiale przedstawię Wam, czym są instrukcje warunkowe, ify, else, elify. Będzie o tym, po co ich używamy, ich rodzaje, zagnieżdżanie instrukcji oraz przykłady zastosowań. Zapraszam. Zacznijmy więc od podstawowej instrukcji if. Jesteś piratem i szukasz legendarnej skrzyni skarbów. Masz mapę, która wskazuje miejsce, gdzie może być ukryty skarb, ale musisz pokonać kilka przeszkód. W tym wypadku instrukcja if może Ci pomóc w pokonaniu przeszkody. No zobaczmy, jak to działa na naszym kawałku papieru. Najpierw napotykamy przeszkodę, to jest zmiennej i przechowuje napotkaną przeszkodę, to zmienna. O zmiennych w innym odcinku. Następnie sprawdzamy, czy napotkana przeszkoda to jest most, po prostu za pomocą tych równa się. A jest. I wtedy wypisujemy, jak opuścić most. Tą instrukcję warunkową. Instrukcja if to narzędzie w programowaniu, które pozwala na wykonanie różnych akcji w zależności od tego, czy pewien warunek jest spełniony. Możesz to sobie wyobrazić jak pytanie, na które program odpowiada tak lub nie. Dobrze, zobaczmy, z jakich elementów składa się nasza instrukcja. If. Słowo kluczowe rozpoczynające instrukcję naszą warunkową. Warunek. Wyrażenie logiczne, które może przyjąć wartość true lub false. Dwukropek oddziela warunek od instrukcji. No i instrukcji. Blok kodu, który zostanie wykonany, jeżeli warunek jest prawdziwy. No zobaczmy, jak to na kodzie wygląda. Dobrze, najpierw tworzymy sobie zmienną, do niej przypisujemy jakąś liczbę. I teraz jeżeli warunek, zobaczmy, warunek to jest liczba podzielna na 2, wyjdzie 0, czyli po prostu nie będzie reszty dzielenia. No i jeżeli tak, no to wypisujemy do printa konsole, że liczba jest parzysta. Jeżeli nie, to nic się nie stanie. No i jest, faktycznie. Jak zmienimy sobie kod na, nie wiem, 11, no to co? To nic nie pokaże, bo warunek nie jest prawdziwy. Hej, jeśli podobał Wam się materiał, to nie zapomnijcie dać łapki w górę, zasubskrybować kanału oraz kliknąć w dzwoneczek. Dzięki. Instrukcja else. Masz urodziny i zastanawiasz się, jaki prezent sprawi Ci największą radość. Mówisz więc rodzinie, że chcesz laptopa, bo uwielbiasz programować, a jak nie, to się bardzo zdenerwujesz. W takim wypadku instrukcja else bardzo dobrze to odwzoruje. Rodzina chce Ci dać samochód jako prezent i to jest nasza zmienna. Ale Ty chcesz laptopa i wtedy byś im podziękował. Jednakże nie dostałeś laptopa, więc strasznie się denerwowałeś, no i mu powiedziałeś, czemu nie dostałem laptopa, kurde. Instrukcja else jest opcjonalnym elementem instrukcji warunkowej if. Umożliwia ona wykonanie alternatywnego bloku kodu, gdy warunek w instrukcji if jest fałszywy. Jeżeli warunek instrukcji if jest fałszywy, program nie wykonuje instrukcji w tym bloku, ale przechodzi do bloku else. Zobaczmy, jak to już działa w kodzie. Najpierw tworzymy tą zmienną, taka jak była, tylko tym razem 11. Jeżeli reszta dzielenia przez 2 będzie 0, czyli będzie liczba parzysta, no to wypisujemy tam, że liczba jest parzysta, tak? Ale w tym wypadku będzie to fałszywe. Dlatego piszemy else. I w tym wypadku piszemy, że liczba nie jest parzysta. I zobaczmy. No faktycznie. A gdy zmienimy na parzystą, czyli 10, no to będzie ponownie. Czyli albo to, albo to. Instrukcja elif. Masz ochotę pograć sobie w grę, ale nie możesz się zdecydować, w co zagrać. Masz kilka różnych gier do wyboru i wybierasz tą, która najbardziej pasuje do Twojego nastroju. I w tym się przyda instrukcja elif. I tak, w zależności od Twojego nastroju, co innego się wykona. Jeżeli mamy nastrój relaksujący, no to zagramy w Journey. Ale jak widzimy wyżej, mamy inny nastrój, no to wykona ten kawałek kodu. Po prostu. A else wykona, kiedy ani to nie będzie prawdziwe. Instrukcja elif jest rozszerzeniem instrukcji warunkowej if. Umożliwia ona sprawdzenie dodatkowych warunków po sprawdzeniu warunków w instrukcji if, czyli pozwala na sprawdzenie wielu warunków jeden po drugim i sprawdza kolejne warunki tylko wtedy, jeżeli poprzedni warunek jest nieprawdziwy. Dobrze, zobaczmy, jak to działa w kodzie. To najpierw tworzymy zmienną, do niej przypisujemy jakąś tam liczbę. I pierwszy warunek sprawdzamy, czy liczba jest parzysta, tam podzielna przez 2 bez reszty. Jeżeli jest, no to wypisze nam liczba jest parzysta. I dalej już nie pójdzie, nie będzie potrzeba, ale inny warunek. Sprawdzi teraz inny warunek, sprawdzi, czy reszta z dzielenia przez 3 wyjdzie 0, czyli taka nadparzystość, nie wiem jak to nazwać. No to wtedy wypisze liczba jest podzielna przez 3 bez reszty. Tam
Dobrze. A w innym wypadku, jak to i to nie działa, no to wypiszemy sobie coś innego. Co to tam? Liczba nie jest podzielna przez nie jest parzysta i nie jest podzielna przez 3, może tak. No i zobaczmy, no dla dziesiątki jest parzysta, więc pierwszy warunek, no i oczywiście 12 też jest parzysta, a zobaczmy coś podzielnego przez 3, dobrze, 9 jest na pewno, no i jest podzielna przez 3, sprawdziło ten drugi warunek, tak? A 1, czyli ani pierwszy, ani drugi nie jest prawdziwy, no to przejdzie do else. Zagnieżdżone instrukcje warunkowe. Wyobraź sobie, że zamawiasz pizzę ze znajomymi. Myślicie nad dodatkami do niej, a że jesteście wegetarianinami, to nie ma mowy o jakimkolwiek mięsie. W takim wypadku mamy dwa warunki. Pierwszy, że jesteście wegetarianinami, drugi, który sprawdza, czy jest jakieś mięso w pizzy. W takim wypadku użyjemy zagnieżdżonej instrukcji warunkowej. I zobaczmy, jak to w naszym przepisie działa. Najpierw mamy preferencje i dodatki. I to są zmienne, które przechowują jakieś wartości. Następnie instrukcja pierwsza, warunkowa. Jeżeli jest wegetariańska, no to piszemy wybierz dodatki warzywne. I druga zagnieżdżona, jeżeli szynka jest w dodatkach, no to piszemy uwaga mięso. I właśnie to są zagnieżdżone. Zagnieżdżona instrukcja warunkowa to instrukcja if, która znajduje się wewnątrz innej instrukcji if. Pozwala ona na sprawdzenie dodatkowych warunków w zależności od wyniku pierwszego warunku. Pozwala na tworzenie bardziej złożonych logik w programach. Również możesz sprawdzić wiele warunków jeden po drugich w zależności od wyniku poprzedniego warunku. Oraz zagnieżdżone instrukcje warunkowe mogą być używane do sprawdzania dowolnej liczby warunków. Zobaczmy, jak to działa w kodzie. Najpierw służymy zmienną, do niej jakąś liczbę przypisujemy. Następnie sprawdzamy pierwsza instrukcja warunkowa. Jeżeli liczba jest podzielona przez 2, tam wypisujemy, że jest parzysta. Teraz zagnieżdżona, czyli będzie podzielona przez 2 i liczba większa od 10. I wtedy wypisujemy, że liczba jest parzysta i większa niż 10. Dobrze. Zobaczmy. No 10 nie jest większe od 10, no tutaj tego drugiego nie da. A teraz 2. I pierwszy, i drugi. Zagnieżdżony warunek. I przykład. Kalkulator BMI. Twórzmy sobie kalkulator BMI, który obliczy wskaźnik masy ciała i wyświetli interpretację wyników w zależności od tego, co podamy. Program będzie działał następująco. Wpierw pobiera od użytkownika jego wzrost i wagę. Następnie oblicza BMI. Następnie sprawdza, w jakim przedziale mieści się BMI za pomocą tych instrukcji warunkowych. I w końcu wyświetli interpretację wyniku za pomocą printa. Dobrze, zobaczmy teraz w kodzie, jak to działa. To najpierw bierzemy od użytkownika wartości za pomocą inputa. Najpierw bierzemy wzrost. Tam piszemy coś. Następnie wagę bierzemy sobie. Dobrze. Teraz z kolejnej zmiennej będziemy obliczać BMI za pomocą wzorca. Jakiś tam z internetu wziąłem. Dobrze, no to waga na wzrost do drugiej. I teraz instrukcja pierwsza warunkowa. Jeżeli BMI będzie mniejsze od 18,5, wypisujemy, że jest niedowaga. I to wziąłem też z internetu te wartości. W innym przypadku, inna instrukcja warunkowa, jeżeli BMI jest tam większe od 18 lub równe oraz mniejsze od 25, no to wypisujemy waga prawidłowa. Możemy, tak jak widzicie, łączyć te instrukcje, że jest BMI 18,5 oraz jest mniejsze od 25. W innym wypadku, jeżeli BMI jest większe równe 25 oraz mniejsze od 30, no to wypisujemy nadwaga.
No i już tym else-em w innych w ogóle wypadkach wpisujemy nadwaga. Tutaj to już nic w ogóle nie pomoże, co? No ale widzicie, jest kilka instrukcji warunkowych po kolei. Będzie sprawdzało. I podajemy sobie, piszemy, że mamy tam 2 metry, tam 130 ważymy, no to pewnie będzie otyłość. Otyłość jest, faktycznie. Dobrze, od nowa. Dajemy sobie jakieś inne wartości. Znowu 2 metry, kilogramów, ile może być? O, 70. To będzie niedowaga. A teraz to jakieś prawidłowe może. Może mi się uda wstrzelić, tak na oko wzór. 2 metry, ile można ważyć? 90. No i jest waga prawidłowa. W tym jest esencja naszych instrukcji warunkowych. Oczywiście jest tego więcej, ale jako omówienie ogólne myślę, że wystarczy. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeżeli interesuje Was, czym są tablice oraz obiekty, to zapraszam tutaj. Na razie.